Survival horrory to gatunek, któremu poświęcam sporo czasu. Po prostu lubię. Połączenie horroru z dynamiczną akcją jakoś do mnie przemawia. Przez lata ograłem mnóstwo gier z tego gatunku. Rozpoczynając od kultowego Alone in the Dark, ale i sięgając do gier zupełnie mi wcześniej nieznanych. Oto 10 gier z gatunku survival horror, w które nie graliście. No cóż, prawdopodobnie nie graliście. To nadal świetne i warte sprawdzenia tytuły, którym nie dane było zapaść graczom w pamięć z tego czy z innego powodu. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a oto 10 survival horrorów, które prawdopodobnie nigdy nie graliście. Alone in the Dark to pradziad survival horrorów w klasycznym ujęciu. Gra była potężną inspiracją dla pierwszego Resident Evil, aby miejscami nie powiedzieć, że ten był po prostu rip-offem. Alone in the Dark przenosi nas do roku 1924. Do rezydencji Derketo przybywa bohater, którego możemy na początku wybrać. Edward Cornby to detektyw, którego zadaniem jest odnalezienie zabytkowego pianina po zmarłym właścicielu rezydencji Jeremym Hartwoodzie, lub kobieta, która jest siostrzenicą Jeremiego. Niezależnie kogo wybierzemy, gra potoczy się identycznie. Nie ma tutaj rozbieżności w historiach. Dość szybko okazuje się, że rezydencja jest nawiedzona. Szwendające się zombie, dziwaczne ptaszory, a do tego z każdej lokacji wydziera prastara tajemnica, za którą kryje się coś o wiele większego. Jeśli graliście w pierwszego Residenta, to wiecie, z czym mamy do czynienia. Alone in the Dark była pierwszą grą, w której zastosowano zmienne kąty kamer oraz w tym wypadku rysowane lokacje, po których porusza się trójwymiarowy bohater. Nie zabrakło zagadek, broni palnej i wszystkich elementów, które posiadają klasyczne survival horrory. Gra, choć dzisiaj straszy wyglądem bohaterów, to wiktoriańska rezydencja potrafi wrzucić ciary na plecy dziwnymi dźwiękami i pojawiającymi się za drzwiami zombiakami. Alone in the Dark nadal potrafi się obronić świetnym klimatem i niegłupią fabułą. Ta mocno nawiązuje do utworów Edgara Allana Poe i oczywiście Lovecrafta. Gra była w tej formie kontynuowana przez dwie kolejne części. Niestety z każdą obniżała swoją jakość. Czwarta, New Nightmare, powróciła na właściwe tory, aby odsłoną z 2008 roku zanurkować na dno szamba i tam pozostać do dziś. Niemniej, pierwsza część to nadal warty sprawdzenia tytuł. Blue Stinger to gra, która pokazała się jedynie na Dreamcastie. Patrząc na tytuł, trudno uwierzyć, że to survival horror. Specyficzna oprawa wygląda, no cóż, kiepsko, ale wbrew pozorom nie jest to wcale taka zła gra. Bohaterem jest Elliot, który wskutek nieszczęśliwych wypadków trafia na tajemniczą wyspę opanowaną przez mutanty. Elliot musi rozwikłać tajemnicę wyspy, no i oczywiście przeżyć. Blue Stinger to survival horror, który obok broni palnej stawia na walkę wręcz. Nie raz i nie dwa gołymi pięściami zmasakrujemy pałętające się mutanty. Elliotowi towarzyszył będzie dziwny latający byt. Gra jest dość dziwaczna, znaczy wydaje się dziwaczna dzięki dość dyskusyjnemu designowi, który bardziej pasuje pod radosnego japońskiego RPGa, a nie pod survival horror. Ale jeśli na to przymkniemy oko, co jest dość trudne, znajdziemy całkiem nieźle skonstruowane mechaniki, choć oczywiście w dużej mierze czerpiące garściami z klasyków gatunku. Na pewno na plus wypada tutaj historia, choć trzeba się przygotować na japońskie dziwactwa. Ci, co byli na strumyku, zapewne pamiętają Call of Cthulhu. To jedna z zapomnianych, ale nadal piekielnie dobrych gier. Zły PR grze robiły błędy i glitche, ale jeśli przymknie się na to oko, dostaniemy jedną z najlepszych growych wersji prozy Lovecrafta. Gra w dużej mierze opiera się na opowiadaniu Widmo nad Innsmouth i całkiem wiernie oddaje tamtejsze wydarzenia. Gra pełna jest ciekawych pomysłów, jak na początku, kiedy uciekamy przed pogonią, zamykając drzwi na zasuwy. Na uwagę zasługuje niezła oprawa i wyjątkowo mroczny klimat. Wadą jest to, że gra wymaga tego, że trzeba ją przejść dokładnie tak, jak sobie zażyczyli twórcy. Irytujące może być odnalezienie tej drogi, ale jeśli nie jest to wam straszne, to wciąż wciągająca i ponura przygoda. Gra pojawiła się na PC-tach i Xboxie i polecam bardziej tą drugą wersję. Posiada mniej błędów i glitchy i jest w pewien sposób łatwiejsza. Gra z PC-ta ma miejscami zbyt wyśrubowane timingi, co niektórzy doskonale pamiętają z mojego streama.
Carrier to ciekawa gra, podobnie jak Silent Hill i Dino Crisis, całość była wykonana w pełnej grafice 3D. Było to wciąż dość niespotykane na tamte czasy. Oczywiście moc Dreamcasta pozwalała na bardziej szczegółową oprawę niż na konsoli Sony. Gra przenosi nas na potężny nuklearny lotniskowiec, z którym urywa się kontakt. Zespół wysłany, aby zbadać co się dzieje, zostaje ostrzelany przez wieżyczki obronne i zostaje unieruchomiony na statku. Od teraz, walcząc z mutantami, które opanowały statek, bohater będzie próbował rozwikłać tajemnicę okrętu, przy okazji też poszukując zaginionego brata. Fabuła to trochę taka sztampa, ale wpisuje się w survival horrory idealnie. Tytuł nie sili się na jakąś niezwykłą oryginalność, po prostu wziął elementy składowe z bardziej znanych gier i zmiksował w jedno. Nie jest to zła gra, choć z czasem zaczyna trochę nudzić. Niestety grafika w czasie rzeczywistym miała pokazywać co prawda moc Dreamcasta, ale z drugiej strony lokacje są dość smutne i puste. Każdy obiekt, który nie jest ścianą, witamy wręcz z dziką rozkoszą. Ale jeśli przymknie się na to oko, czeka nas kilkanaście godzin sprawnie skonstruowanej gry z mechanikami, które znamy z innych tytułów. Nic dziwnego, że dziś o Carrier nikt nie pamięta. Gra nie wyróżniała się za bardzo niczym ponad przeciętność, choć miejscami nadal potrafi bawić. To ostatni survival horror, jaki skończyłem. Byłem zaskoczony, jak dobrze skonstruowano historię i umieszczono grę w dość niecodziennych lokacjach. Akcja przenosi nas do lat 80. w Himalaje. Wcielamy się w Erika Simonsa, który rusza w góry w poszukiwaniu swojego brata. Szybko okazuje się, że tybetańskie wiochy zostały opanowane przez agresywne duchy. Erik, dzielnie walcząc, pnie się coraz wyżej i wyżej na szczyt. Fajnie zrealizowano sam koncept gry. Bohater nie do końca wie, czy to co widzi to prawda, czy konsekwencja rozrzedzonego powietrza. Gra w odróżnieniu od wielu innych survival horrorów dzieje się w większości w dzień. Tytuł pojawił się na PC-ty, jak i na Wii. Grałem na konsoli i tutaj muszę ponarzekać na sterowanie. Choć w większości jest to w miarę sprawnie zrealizowane, to ciosy kończące wymagające konkretnych wymachnięć bardzo często nie wchodzą i to strasznie irytuje. Niemniej dość niecodzienne umiejscowienie akcji gry wpływa bardzo pozytywnie na odbiór Cursed Mountain, bo jest to coś zupełnie innego. Gra ma też niezłą historię opartą o tybetańskie wierzenia, co też jest ciekawym i dość niespotykanym pomysłem. Ogólnie widać tutaj mocną inspirację serią Fatal Frame i Resident Evil. Szkoda, że gra nie domaga w kwestii ciekawych przeciwników. Tybetańskie duchy są zrobione na jedno kopyto, choć nie jest to aż takim problemem, a zakończenie gry, gdy wspinamy się na kilkadziesiąt tysięcy metrów po ośnieżonych szczytach, to klasa sama w sobie. Warto spróbować, jeśli szukacie czegoś z bardziej ambitną historią. D2 Kenji Eno to jedna z najbardziej niedocenianych gier na Dreamcasta. Po części wynika to z faktu, że pierwsza część D przez wielu graczy nie była ogrywana, więc po co grać w część drugą? Tutaj świętej pamięci Kenji Eno trochę strzelił sobie w stopę, bo choć gra ma dwójkę w tytule, jest to tytuł, który zupełnie nie łączy się z częścią pierwszą. No, jedynie imieniem głównej bohaterki. Gra mogłaby się nazywać zupełnie inaczej i niewiele by to zmieniło. Kenji Eno był genialnym twórcą, któremu poświęciłem cały odcinek Retro Story i D2 jest właśnie przykładem, jak Kenji Eno próbował wyjść naprzeciw survival horrorom i zaproponować coś innego niż do tej pory. Nie znaczy to, że wyszedł z tego zwycięsko. Są elementy, które zachwycają i które irytują, ale nie da się ukryć, że tak, jest to coś innego. Wcielamy się w Laurę. Samolot, którym leci, zostaje opanowany przez terrorystów i rozbija się w kanadyjskiej dziczy. Laura musi walczyć nie tylko z głodem i zimnem, ale i z mutantami, które opanowały okolice. D2 łączy kilka ciekawych aspektów. Duże otwarte lokacje, po których z czasem będziemy przemieszczać się skuterem śnieżnym, rewelacyjną oprawę, jedną z lepszych na Dreamcastie i to, co w mojej opinii nie wyszło, to randomowe pojedynki, podczas których stojąc całkowicie w miejscu strzelamy do mutantów z pistoletu. Dodano kilka ciekawych elementów, jak polowanie na dzikie zwierzęta, aby zdobyć pożywienie, czy poruszanie się po lokacjach z widoku pierwszej osoby w stylu przygodówek z lat 90. Gra działa całkowicie w oparciu o grafikę liczoną w czasie rzeczywistym i jeśli przyrównamy ją do wspomnianego wcześniej Carrier, widać jaka przepaść pod kątem oprawy dzieli oba tytuły. Dziś mechaniki D2 wydają się miejscami przestarzałe, ale wciąż gra trzyma poziom i potrafi wciągnąć na wiele
wiele godzin. Deep Fear, ostatnia gra wydana w Europie na Sega Saturn. Miał to być konkurent dla serii Resident Evil i nawiązania, inspiracja czy bezczelny miejscami rip-off jest aż nader widoczny. Akcja przenosi nas 300 metrów pod powierzchnię Pacyfiku do podwodnej bazy, która przyjmuje na swój pokład szympansa, który wrócił ze stacji kosmicznej. Wskutek wypadku baza zostaje odcięta od świata, a ludzie na jej terenie zaczynają się zmieniać, uwaga, niespodzianka, w krwiożercze mutanty. No dobra, gra nie odstaje od mongoloidalnych historii z pierwszej trylogii Resident. Miejscami jest tak głupio, że aż fajnie. Nie zabrakło też źle dobranych dialogów nagrywanych przez randomowych typów, ale gra dodaje coś, czego Resident jeszcze wiele lat po wydaniu Deep Fear nie doda. Można biegać i chodzić równocześnie strzelając. Jak dużo to dodaje do rozgrywki, można się łatwo przekonać. Obok walki z mutantami często walczymy jeszcze z brakiem tlenu i przemierzamy, biegając na nogach, podwodne lokacje. To nadal fajna gra, jeśli brakuje ci klimatu z pierwszych Residentów. Deep Fear to taki Resident pod wodą i choć to rip-off, to całkiem sprawnie wykonany i dający całkiem niezłą dawkę radochy. Druga gra w tym zestawieniu od Kenji Eno i ponownie to tytuł, który jest unikalny w swoich mechanikach. Ponownie jako Laura, tym razem w bazie zmierzymy się z monstrami, z tą różnicą, że tym razem potwory są niewidzialne. To ciekawy zabieg Kenji Eno. Przeciwników w sumie podczas trwania gry nie zobaczymy ani razu. Gra podczas poruszania się po lokacjach korzysta z widoku pierwszoosobowego i tutaj właśnie będziemy próbować unikać niewidzialnych potworów. Ale jak to zrobić? I tutaj kolejny raz Kenji Eno zabłysnął ciekawym pomysłem. Mamy specjalny radar, który wydaje jedynie dźwięki. Od natężenia pikania, jego szybkości musimy nauczyć się rozpoznawać, gdzie jest przeciwnik i w jakiej odległości. To ciekawe rozwiązanie spowodowało, że po grę chętnie sięgają osoby niewidome. Bohaterka nie jest bezbronna, posiada dość wolno strzelający pistolet, ale problemem jest to, że musi wiedzieć w co i gdzie wycelować. Dodatkowo utrudnia fakt, że pistolet ma bardzo niewielki zasięg, więc często musimy potworom dać podejść do siebie bardzo blisko, co powoduje w graczach poważny wzrost adrenaliny. Gra nie wybacza błędów. Złapanie przez niewidzialnego agresora równa się game over. Dlatego tytuł jest uważany za bardzo trudny. Wymaga skupienia i trzymania emocji na wodzy, co wcale nie jest takie łatwe. Enemy Zero też jest bogato okraszony cutscenkami FMV. Niemniej, to nadal unikalny w swoim rodzaju tytuł, który dodaje zupełnie inne doświadczenie niż strzelanie do wyświechtanych zombie. Naprawdę warto spróbować. Okej, to dziwaczny survival horror z ciekawą mechaniką. Albleed to gra tak dziwna, że aż nie wiem jak ją opisać. Trafiamy do czegoś w rodzaju zamku strachu, wypełnionego pułapkami i przeciwnikami mającymi jeden cel – zabić gracza. Ten nie jest bezbronny. Dzięki urządzeniu nazwanemu Horror Monitor i dzięki własnym 4 zmysłom – wzrokowi, słuchowi, smakowi i 6. zmysłowi – możemy wykrywać, oznaczać i unikać czyhające na nas pułapki. Każda z nich może spowodować strach, utratę krwi i krwawienie, utratę siły czy wytrzymałości i w końcu może doprowadzić nas do śmierci. Wraz z progresem w kolejnych lokacjach uczymy się odnajdywać pułapki i wychodzić z nich z życiem. To gra, która nazwę survival horror wzięła po prostu zbyt dosłownie. Początkowo ciężko się w tym wszystkim połapać i postać ginie nader często. Gra wymaga czasu, aby opanować rządzące nią zasady, ale potem daje sporo frajdy. Tytuł został wydany jedynie na Dreamcastie i niestety nie powala oprawą. Bardziej broni się niecodziennym pomysłem na rozgrywkę. Niemniej, jeśli szukacie czegoś odmiennego, Albleed to tytuł dla was. Kim jest Dr. Hauser? Wiadomo, lekarzem medycyny. Pod tym niefortunnym tytułem kryje się ekskluzywny horror na konsolę 3DO, wydany jedynie w Japonii. Gra garściami czerpie z pierwszej części Alone in the Dark, ale uwaga, tym razem zamiast rysowanych czy prerenderowanych teł, wszystko jest liczone w czasie rzeczywistym. Jest to pierwszy survival horror, który został wykonany w pełnym 3D. Gracz ma nawet możliwość zmiany perspektywy na pierwszoosobową. Jak się łatwo domyśleć,
na 3DO ilość klatek na sekundę nie powala, ale trzeba tylko przyklasnąć za tak ambitny projekt. Gra wrzuca nas do roku 1952, gdzie wcielamy się w reportera Adamsa Adlera, który zgłębia tajemnicę nie mniej tajemniczego archeologa doktora Hausera. Ten znika w niewyjaśnionych okolicznościach, a trop prowadzi do ponurej rezydencji nad brzegiem oceanu. Szybko okazuje się, że dom jest naszpikowany pułapkami i tajemniczymi przejściami. Tutaj dokładnie widać, jak Resident Evil bezczelnie zerżnął pomysły z doktora Hausera. Charakterystyczne animacje wchodzenia po schodach czy otwierania drzwi zostały żywcem przeniesione do serii o zombie. Aż można się za głowę złapać, jak wiele rzeczy w Rezydencie nie było wymysłem deweloperów, ale chamsko skopiowane z innych gier. Choć oprawa doktora Hausera nie powala, to wciąż gra się w to całkiem nieźle. Czuć klimat Alone in the Dark. Wadą gry zapewne jest to, że ta nie posiada przeciwników. To dość dziwny zabieg, ale i tak, aby stracić życie, będzie tutaj wiele różnych okazji. A czy ty znasz jakieś survival horrory, o których dziś nikt nie pamięta? Podziel się nimi w komentarzu.